Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tyle osób przyszło na moją prezentację. Dzisiaj będziemy mówić trochę o phishingu, o symulowaniu phishingu, ale poprzedzimy to pewnym wstępem. Będzie trochę technicznie, trochę też nietechnicznie. Mam nadzieję, że się będzie Wam podobało. Trochę o mnie. Mateusz Nalewajski. Pracuję teraz w Alior Banku, gdzie zajmuję się bezpieczeństwem. Jestem menedżerem zespołu, który zajmuje się rozwojem bezpieczeństwa banku w zakresie bezpieczeństwa platform transakcyjnych, ale też wielu innych rzeczy, między innymi to, o czym mówił jakiś czas temu Wiktor, a więc ochronę klientów przed malwarem. Tak naprawdę moją przygodę z bezpieczeństwem zacząłem około pewnie 5-6 lat temu podczas pracy w firmie konsultingowej, gdzie przez długi czas, bardzo długi czas, znaczy dla mnie to był długi, ale 3 lata, wykonywałem testy penetracyjne oraz ćwiczenia typu Red Team. Te ćwiczenia tak naprawdę dużo dały mi wiedzy o tym, jak phishing może wpływać na organizację. Natomiast praca w banku pokazała mi trochę inny aspekt, ponieważ tak naprawdę startowałem nie z pozycji tego fiszującego, a tego, który zmaga się z tym problemem i który sobie z tym problemem musi poradzić. Także ta prezentacja będzie o tym, jakim problemem jest phishing, jak sobie możemy z nim radzić i będziemy dotykać tego aspektu edukacyjnego. Krótka agenda. Nie wiem, czy jest śmiesznie, pewnie nie jest, ale tak czy inaczej opowiem troszkę o tym, czym jest w ogóle phishing w kontekście jakichś przykładów, które ja widzę, które my dostajemy, które my otrzymujemy jako instytucja finansowa. Nie wiem, czy u Was też tak jest. No, u mnie generalnie na Gmailu jest czysto, natomiast dopiero pracując w dużej firmie, która ma jakąś skalę, ten problem mnie uderzył. Powiem, że jednak ludzie w to klikają, też powiem Wam z jakimiś przykładami. Trochę opowiem technicznie o wysłaniu maila, taka prosta czynność, a jednak trudna. I na końcu będzie o moim narzędziu, które może Wam pomóc polepszyć trochę może klikalność, a mianowicie ją zmniejszyć w firmach. Dobrze. Spam tak naprawdę jest problemem dużym. Nie będę mówił, czym jest spam, nie będę mówił, czym jest phishing, bo chyba doskonale o tym wiecie. Tak naprawdę to, z czym się spotkałem, to jednak to, że faktycznie dostawcy chmurowi sobie lepiej z nim radzą. Wydaje mi się, że to przez samą analitykę, którą ma Google, czyli czyta Twoje maile, tak naprawdę to, co Google widzi, to, co widzi tak naprawdę, że przychodzi w dużych ilościach, może z pewnym prawdopodobieństwem widzieć, że jest spamem. Jeśli mamy na myśli, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę jakiś wariant on-premise, kiedy sami stawiamy infrastrukturę mailową, to jest dużo trudniejsze. Oczywiście są pewne usługi, które nam w tym pozwalają, są bramki spamowe i tak dalej, niemniej jednak ten problem nadal istnieje i wydaje mi się, że jest dużo większy przy takich instalacjach. Tak czy inaczej, w punkcie trzecim, skąd są pobierane maile? Oczywiście one mogą być z różnych źródeł. Z mojego doświadczenia powiem taką ciekawą anegdotę, że pewnego dnia stwierdziłem, że fajnie mieć klucz GPG. Potem stwierdziłem, że fajnie jest go mieć podpisanego i wysłać podpisy do internetu. Następnego dnia dostałem 20 maili phishingowych, bo tak naprawdę przestępcy skrapują te bazy i widzą wysłane podpisy waszych kluczy GPG i próbują coś z tym robić. Także to jest ciekawe źródło, tak z mojego doświadczenia. Oprócz tego wiadomo, LinkedIn jako scenariusze celowane, techniczne skrzynki typu marketing małpa twojafirma.com czy kontakt małpa twojafirma.com, te skrzynki bardzo często są przedmiotem phishingu. Natomiast chciałem też to tak podsumować, że niemniej jednak, niezależnie od tego, czy tak naprawdę korzystamy z ultra świetnych, zaawansowanych rozwiązań antyphishingowych, czy ze skrzynek typu on-premise, czy w chmurze, ataki celowane zawsze trafią, więc nie warto jakby tego problemu bagatelizować i trzeba o nim pomyśleć. Przejdę przez kilka przykładów spamu. Przejdę przez kilka maili phishingowych, pokażę Wam, jakie są wzorce. Tak naprawdę jest to taki krótki wstęp do tego, co my widzimy jako bank między innymi, pewnie też Wy też może widzicie przy jakiejś odpowiedniej skali. Załącznik zip z jakimś malwarem, który jest przesyłany tak naprawdę, oczywiście jest przesyłane hasło w mailu po to, żeby ominąć ewentualne filtry antyspamowe. Dosyć prosty przypadek, ale jakże efektywny, kto by takiego maila nie otworzył. Drugi przykład, niby RAR, ale jednak to nie jest do końca RAR. Jak wiecie, faktycznie bramki antyspamowe próbują wchodzić w załączniki, próbują je czytać, próbują weryfikować, czy jest coś tam w środku. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś wysłać przez Gmaila, no pewnie próbowaliście, maila, który ma zaszyfrowaną listę nazw plików w archiwum. Nie da się tego zrobić, bo Gmail po prostu patrzy, czy nie wysłacie egzeków. Tak czy inaczej, tutaj ktoś padł na taki pomysł, że wysyła RAR-a, ale tak naprawdę wewnętrznie nie jest RAR, a archiwum typu ACE, takie dosyć stare,
może kiedyś mieliście okazję z niego korzystać. Tak czy inaczej, okazało się, że dużo bramek właśnie antyspamowych takich załączników po prostu nie rozumie. Myśli, że to jest error, nie uda się tego parsować, to olewamy. Pewnie jest bezpieczne. Natomiast jeśli próbujemy to otworzyć 7-zipem, to się pięknie otwiera. Fajny przykład. Przykład jednej beczki, znowu załącznik, ale nikt się nie fatygował, żeby go opakować w jakieś zipy czy innego rodzaju ACE. Tutaj jest tak naprawdę bezpośrednio dokument w Wordzie, który zawiera makra. Tutaj próbuję eksploitować kilka CVE w Wordzie. Wydaje mi się, że jakieś związane z obsługą równań, ale nie do końca pamiętam. Tak czy inaczej skutek jest podobny jak w przypadku instalacji poszczególnego innego malware'u na komputerze. Robi się teraz coś ciekawiej. Mamy scenariusze coraz bardziej takie, nazwijmy to, socjotechniczne. W tym przypadku coś, co trzeba zrobić, bo przestanie działać ci skrzynka, kto by nie kliknął. Myślę, że dużo osób w firmie przekrojowo jednak stwierdza, że muszą jakoś tę pracę kontynuować, więc coś takiego by otworzyło. Tutaj przestępca prosi po prostu o podanie jakichś danych osobowych, danych kontaktowych do skrzynki, nie wiem po co, natomiast może ich pewnie użyć, żeby w jakiś sposób włamywać się na konta w internecie, w Facebooku, przecież każdy używa wszędzie tych samych haseł. Tak czy inaczej, takie scenariusze również przychodzą, one mają wymiar, tak jak powiedziałem, bardziej socjotechniczny, ale są też fajne rzeczy. Na przykład ja się na to nabrałem. Nie wiem, czy wy byście się nabrali. To nie jest załącznik, to jest obrazek, tu jest linkiem. Natomiast wygląda jak załącznik. Bardzo fajne. Uważam, że naprawdę ktoś miał dużo inwencji twórczej, żeby coś takiego stworzyć. Po prostu ten link kieruje do jakiegoś pliku na Google, który nie pamiętam dokładnie, czy jest to bezpośrednio coś do ściągnięcia, czy jakaś strona, która coś robi. Tak czy inaczej, mimo że jakby treść samego maila jest oczywiście taka, że w dużym stopniu mówi, że nie klikaj w to, bo znaczy jest to przetłumaczone automatycznie, nic to tak naprawdę nie znaczy zbyt dobrze. Wydaje mi się, że sam załącznik bardzo łatwo kusi, żeby jednak go otworzyć. Ciekawy przykład, sam się na niego trochę złapałem. Oczywiście, jeśli mówimy o pracy w jakiejś instytucji, jak ja na przykład finansowej, pewne słowa kluczowe jak SWIFT, IBAN, SEPA od razu kojarzą się z tym, że przyszło coś ważnego, trzeba przeforwardować wyżej, trzeba przeforwardować do zespołu, który zajmuje się płatnościami. Także pewni przestępcy pewnie w ten sposób działają. Tutaj są takie przykłady, że tak naprawdę ten dobór słów, dobór treści maila phishingowego do pewnej grupy, ktoś myśli, że ma znaczenie, pewnie ma znaczenie i w ten sposób może profilować, może próbować docierać do odpowiednich osób w firmie. Przykłady są analogiczne, znowu są jakieś linki, które kierują w różne dziwne miejsca. To mogą być znowu Wordy, które mają jakieś dziwne makra. Okej, zdarzają się takie kwiatki. Trzeba powtórzyć hasło, to jest najważniejsze w tym całym mailu. Oczywiście scenariusz podobny do tego, co był wcześniej, a mianowicie jakiś tam portal, serwis deskowy, żeby sobie zwiększyć rozmiar skrzynki. Natomiast tutaj mamy sytuację troszkę inną. Trzeba po prostu swoje hasło podać w mailu i ponownie je podać, żeby ktoś czasem się nie pomylił. Tak, no nie wiem, myślę, że to może być dosyć ciekawy przypadek, żeby sprawdzić, ile faktycznie osób na coś takiego odpowiedziało. Tak czy inaczej, pewnie teraz powiecie mi, że większość z tych maili, które wam pokazałem, są dosyć oczywiste do wykrycia. Kto pewnie w ogóle kliknął? Ludzie klikają. Tak naprawdę to mnie uderzyło, jeszcze szczególnie pracując właśnie w firmie konsultingowej, gdzie w ramach jakichś symulacji, legalnych symulacji, były wysyłane różnego typu maile phishingowe. Te maile phishingowe naprawdę trafiały do swoich odbiorców i naprawdę też uruchamiał te dokumenty. Oczywiście kwestia tego, jak ten phishing się zrobiło dobre, bo phishing można zrobić zawsze taki, że ktoś kliknie. Tak jest moje zdanie. Także jakby ważna jest to ochrona w wielu warstwach. Niemniej jednak klikają. I niezależnie od tego, czy jest to scam na nigeryjskiego księcia, który tak naprawdę powtarza się bardzo regularnie, trochę ten przypadek, który pokazałem przed chwilą z podaniem powtórnego hasła, czy jest to coś trochę bardziej skomplikowanego, ludzie klikają i nawet odpowiadają. To jest autentyczny przykład odpowiedzi na maila phishingowego. Ktoś wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie próbował tego maila otworzyć. No, malware by się zainstalował wiele razy. Tak czy inaczej, wiadomo, jeśli się odniesie jako atakujący, znaczy jeśli próbujemy w phishingu odnieść się w jakiś sposób do emocji ludzi, no bo to tak działa, na przykład tu jakiś scenariusz windykacji, więc wiadomo, że trochę próbujemy grać w tych emocjach, to ludzie działają emocjonalnie i jakby próbują, faktycznie wchodzą w ten scenariusz. Natomiast pamiętajmy, że przestępcy robią tak samo, więc jakby edukując, pokazując, jakie scenariusze są, należy jednak trzymać się tych regularnych
scenariuszy i naprawdę próbować odtwarzać to, co rzeczywiście się dzieje, a nie coś prostego, co może nie być sytuacją rzeczywistą. Kolejny przykład realnej symulacji. Myślę, że to też się może wam spodobać. Skąd wiem, że ludzie klikają? To jest przykład, jak ludzie klikają przy skali na poziomie 10 000 pracowników. Nie wiem, czy akurat wszyscy dostali tego maila, nie wiem, czy byli wszyscy w pracy. Niemniej jednak widać, że w momencie, kiedy jest start kampanii, mamy kliknięć, tam jest około 140 w godzinie, potem to trochę maleje, mamy pewne okresy, które można wyróżnić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, praca po godzinach. Pierwsze osoby w pracy od 5, kawa poradna i pierwszy mail przeczytany o 9, przerwa na lunch, więc automatycznie klikalność spada. Takie wykresy pokazują, że faktycznie warto takie rzeczy robić i myślę, że to może też pozwolić was przekonać, że jednak symulacje phishingowe czy szeroko pojęte edukacja jest czymś bardzo ważnym. Jako bezpiecznik, już powiedziałem, pracując tak naprawdę w firmie, która robiła takie testy i jakby dużo firm oferuje takie usługi na rynku, nie miałem tej świadomości, nie czułem jakby tego ciężaru na sobie, że naprawdę jakby jestem za to odpowiedzialny. Tak naprawdę dopiero praca w banku, czy praca w ogóle w organizacji, która boryka się z tym problemem, mi to tak naprawdę podniosła ten poziom świadomości trochę w innym aspekcie, bo tak naprawdę wiem, że od jednego maila może wiele zależeć. Natomiast problemów jest kilka, te problemy trochę chciałem teraz omówić. Tak naprawdę dla mnie ten brak świadomości zagrożenia jest wszechobecny. Bardzo często, nie wiem, czy jak rozmawiacie ze swoimi znajomymi, czy tak naprawdę też ludźmi z pracy, właśnie ludzie bagatelizują phishing. Nie powinni tego robić, bo tak naprawdę coraz częściej, wydaje mi się, w dużych organizacjach zdarzają się ataki ukierunkowane i takie ataki ukierunkowane naprawdę mogą przyjmować bardzo zaawansowane formy. Tu wymienię kilka, tak naprawdę te, które są związane bardziej z branżą finansową. Niemniej jednak wydaje mi się, że warto się do tego odnieść, kiedy ktoś będzie was pytał, po co wydawać pieniądze na jakieś edukację, na jakieś takie rzeczy, to jednak te przypadki pokazują wprost, jak można liczyć straty związane z takimi rzeczami. Dodatkowo to, co jakby patrzę jako bezpiecznik, to miks środowiska biurowego i prywatnego. Nie jestem jakby z tym nie okej, oczywiście, pokorzystajmy i róbmy to w dobry sposób, natomiast tak proponuję, jeśli pracujecie w bezpieczeństwie, żebyście się zastanowili, czy faktycznie, kiedy ktoś na przykład pracuje z domu, ma taką samą ochronę, jak jest w biurze. Czy jeśli macie gdziekolwiek tutaj lukę, to proponuję zastanowić się, czy faktycznie pójście w kierunku takiej, żeby ludzie pracowali z domu jest dobre. Wiadomo, VPN-y, split tunneling, niezawijanie ruchu przez infrastrukturę firmy, która ma jakieś mechanizmy bezpieczeństwa, to rodzi pewne ryzyka. Także też to, w jaki sposób, że ludzie coraz częściej pracują z domu, pracują prywatnie, może na to wpłynąć, że są bardziej podatni na zagrożenia i ewentualne skutki tych zagrożeń mogą być jeszcze bardziej fatalne dla firmy. TLS Everywhere, no, malware też szyfruje, więc jeśli kupiliście super rozwiązania IPS, IDS lub jakieś inne monitorujące, otapłowaliście całą sieć, a malware szyfruje ruch, to i tak nic nie zobaczycie. Także proponuję zwrócić uwagę, jeśli ktoś będzie wam mówił, że jest super rozwiązanie, które tapuje sieć, które szuka całego ruchu, zwróćcie uwagę, czy ona faktycznie będzie działać, bo naprawdę praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe. Oczywiście inwestujmy w wielowarstwową ochronę. Ja nie mówię, że nie trzeba tego robić, bo jakby dla mnie jest również bardzo ważne to, żeby patrzeć na to, co oferuje rynek. Oczywiście są jakieś zaawansowane firewall, sandboxy, IPS-y, coraz częściej pojawia się słowo machine learning, AI, tak, w bezpieczeństwie. Natomiast warto też trenować te AI, które mamy w firmie w postaci ludzi, prawda? To też jakby ktoś o tym zapomina i dlatego pamiętajmy, że edukacja ludzi też buduje taką ochronę i do tego zmierzam w swojej prezentacji, że jeden otwarty e-mail może w dużej mierze wpłynąć bardzo negatywnie na firmę, popsuć wiele rzeczy, zobaczcie przykłady WannaCry czy jakiś inny malware, który krzątał się po sieci. Natomiast też drugą stronę warto spojrzeć, że jeśli ludzie są edukowani, nawet jeśli ktoś kliknie, to jeśli ktoś zgłosi taki e-mail przy jakiejś kampanii małej, celowanej, to może uratować całą firmę, bo wiecie tak naprawdę, gdzie jest źródło zagrożenia i jak sobie z nim poradzić. Myślę, że to też jest fajny aspekt całej edukacji i warto na to patrzeć z dwie strony. Dobrze, przechodzimy trochę do części technicznej. To był taki wstępniak. Myślę, że trochę wam opowiedziałem, jaki jest mój punkt widzenia. Nie wiem, czy się z nim zgadzacie, natomiast te argumenty do mnie w końcu dotarły po pewnym czasie też. Tak czy inaczej, jak dobrze wysłać maila? Czemu o tym mówię? Bo tak naprawdę mimo wszystko symulacje phishingowe, o których dzisiaj mówimy,
tak naprawdę wymagają wysyłki tych maili. No jest to może trochę oczywiste, niemniej jednak dla wielu może stanowić barierę. Tak? To z tego, że mamy narzędzie, które umożliwia wysyłkę maili, to z tego, że kupiliśmy jakieś rozwiązanie, jak tak naprawdę mamy problem z umiejscowieniem, jak to mail sobie wędruje przez sieć. Krótko. MUA, czyli tak naprawdę klient, który wysyła tego maila, MSA, czyli Mail Submission Agent, MTA, Mail Transfer Agent, MX, czyli Mail Exchange i MDA, Mail Delivery Agent. Komunikacja, oczywiście te bloki funkcjonalne mogą być zawarte w konkretnych urządzeniach, to nie musi być tak, że to jest tyle konkretnie urządzeń na całej drodze. Pewnie na przykład MSA, SMTA mogą być połączone. Tak czy inaczej wysyłka maili odbywa się w ten sposób. Tutaj jest protokół Submission, SMTP znowu przez internet, ewentualnie LMTP do dostarczenia, co chodzi też oczywiście o technologię. Ja tu pokazałem na przykładzie Unixowym, gdzie mamy Dovecota plus Postfixa na przykład. Tak czy inaczej, jakby wygląda wysłanie na przykład maila z root bedfood.tk z mojej domeny do innej mojej domeny. Trzeba zwrócić tak naprawdę na kilka obszarów uwagę. Pierwsze to jest połączenie, które zachodzi przez internet. Będziemy o nim mówić, czym ono jest takie ważne i czemu ono może wpływać na powodzenie lub niepowodzenie symulacji phishingowej. Oraz te dwa odpytania DNS. Pierwsze to tak naprawdę odpytanie o rewa, czyli w momencie, kiedy MTA wysyła maila DMX-a, odpytuje się o zwrotny rekord A dla danego adresu IP. Jeśli on jest taki dziwny, tutaj jest akurat taki domyślny z OVH, to często ignoruje te maile lub w ogóle klasyfikuje adres jako spam. Warto, żeby to się rozwiązywało na to, co jest wysyłane w polu hello lub ewentualnie na samą nazwę domeny, z której ktoś wysyła maila. Drugie zapytanie to jest tak naprawdę pytanie o rekord SPF, który też mocno podbija wiarygodność tej komunikacji. O tym mówiłem, powiem jeszcze w szczegółach. Szyfrowanie transportu. Pewnie wiecie, że jak mail do Gmaila dojdzie w sposób niezaszyfrowany, pojawia się taka alarmująca czerwona kółeczka. To jakby to wskazuje, że Gmail na to patrzy. Dokładnie nikt nie wie, jakimi algorytmami Gmail się kieruje, żeby tuningować swoje filtry antyspamowe. Niemniej jednak myślę, że powinniśmy być świadomi tego, że używanie TLS-a ma tutaj duże znaczenie. Natomiast nie wiem, czy też wiecie, ale ten TLS pomiędzy tymi serwerami w internecie pocztowymi tak naprawdę jest tylko na papierze, bo realnie nikt tych certyfikatów nie weryfikuje. Te certyfikaty dla serwerów pocztowych nie muszą być zaufane. Nie wiem, czy jest weryfikacja po nazwie domenowej typu CN w certyfikacie, niemniej jednak same te certyfikaty, z tego co wiem, bo nawet kiedyś badałem, nie są zaufane. Więc ktoś wam mówi, że mamy bezpieczne połączenie mailowe, bo mamy certyfikaty po obu stronach. Nie jest prawda, bo te certyfikaty mogą być nieprawidłowe i to nawet nie działać. Weryfikacja adresu źródłowego. O tym już mówiłem. Oczywiście nie jest to problem. Jeśli jesteście właścicielem domeny, ustawienie takiego rewa, na przykład OVH, nie jest problemem. Sender Policy Framework to jest coś, co już istnieje bardzo długo. Stosowanie tego tak naprawdę mówi, kto jest uprawniony do wysyłki maili w imieniu danej domeny. Czyli jeśli ja dla mojej domeny bedfood.tk w tym miejscu stworzę rekord SPF, który mówi, że taki i taki IP może wysyłać, to jeśli inny IP spróbuje wysłać w moim imieniu maila, to tak naprawdę zostanie zlokalizowany jako spam. Czy to są generalnie mechanizmy, które w jakiś sposób mogą spowodować, że że jakby wasza domena będzie uwiarygodniona. Także ja kierując się tymi zasadami, jakby robiąc jeszcze phishing, kiedy trzeba było to robić tak naprawdę na zamówienie, a ciężko było się na przykład zwhitelistować, tymi obszarami się kierowałem. Natomiast co do treści, oczywiście to jest jeszcze szerszy obszar, bo wysyłanie jakiegoś bulk mailu typu 10 000 maili na Gmaila zostanie bardzo szybko wykryte. Jak działają takie mechanizmy, to też warto sobie poczytać, to jest dosyć ciekawy temat. Tutaj pokazałem wam dokumentację takiego narzędzia Pizor, chyba tak się to czyta, które oczywiście jest alternatywą które robi częściowe sumy kontrolne na treści i tak naprawdę raportuje je gdzieś. Nie wiem dokładnie jakby kto jest właścicielem tych domen. Niemniej jednak działa to w ten sposób, że jeśli wykrywany jest ruch, gdzie te sumy częściowe się coraz bardziej zgadzają, to dany mail ma większe prawdopodobieństwo, że wpadnie jako phishing. Ciekawe. Warto też, tak jak powiedziałem, znać te reguły, że jeśli będziecie próbować symulować phishing, to znajomość tych reguł może wam pozwolić stworzenie szeregu maili, które jednak nie wpadną w te reguły. Filtry antyspamowe oczywiście promują maile, to takie moje 3 uwagi, z linkiem do anulowania subskrypcji, z podpisem wiadomości DKIM, to jest kolejna warstwa bezpieczeństwa, dosyć karkołomna, żeby ją skonfigurować ad hoc na ćwiczenie, niemniej jednak na pewno też podbija wiarygodność.
I to jest bardzo ważne, żeby miało oba formaty, plaintext i HTML. To jest też ciekawe, na przykład jeśli odpalacie maila w telefonie, jeśli macie na przykład w iPhone'ie wiersz, gdzie wyświetla się tylko częściowa treść maila, jeszcze podglądać wiadomości, to jest właśnie mail plaintekstowy. Jeśli tego nie ma, tam jest pusto. Dlatego wysyłanie maila tylko w HTML-u powoduje to, że jakby on też traci na wiarygodności, bo jest szansa, że jest to po prostu phishing. Oczywiście zaufanie do domeny i do IP-ka bardzo łatwo stracić. To nawet jest taka ciekawa historia, że kupując VPS-a z drugiej ręki możemy otrzymać VPS-a, który jest na blackliście. Także na to też warto patrzeć, oczywiście zanim się taką kampanię próbuje uruchomić i ewentualnie się zdelistować lub pomyśleć o jakimś czymś innym. Tutaj taki bonus na koniec. Nie chcę jakoś o tym mocno rozwijać się o takich wariantach, natomiast też warto zwrócić uwagę, że samo wysyłanie maila, sam protokół wysyłania maila jest bardzo stary, ma wiele jakby niedociągnięć i coraz nowsze wprowadzane technologie typu SPF, DKIM, DMARC jakoś go polepszają, jednak nie do końca. Tu jest bardzo prosty przykład. Wysyłamy maila, gdzie mamy mail from jako polecenie SMTP z jednej domeny, a mamy na górze wiadomości z drugiej domeny. Które się pokaże w kliencie? W Thunderbirdzie. Dobra, pokaże się ten drugi, co jest ciekawym zjawiskiem i nawet jeśli mówimy teraz o jakichś takich serwerach typu Postfix, które w jakiś sposób weryfikują właśnie SPF-a, czy DKIM-a, czy jakieś inne mechanizmy, to one się właśnie odnoszą do tego nagłówka, więc tutaj wszystko jest super, bo włączymy się do odpowiedniej domeny, natomiast na to nikt nie patrzy. Oczywiście można na to dodatkowe filtry zapiąć. Sam Postfix na przykład ma takie możliwości poprzez filtry na nagłówkach. Może też pomóc taka technologia, którą pewnie słyszeliście, DMARC. To jest zbiór mechanizmów, który tak naprawdę po pierwsze pozwala raportować naruszenia pewnych polityk, które mówiłem wcześniej, jak DKIM czy SPF, ale też pozwala ustalić, jak bardzo się zgadzacie na takie zachowanie. Z czego to wynika? Tak naprawdę czemu to w ogóle działa? Tak naprawdę nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wiecie, jak działały kiedyś listy mailingowe. To jest trochę analogia. Jeśli ja wysyłając się na listę, to inni otrzymywali. Tutaj był mail listy mailingowej, tutaj był mail osoby, która wysłała coś na listę. Dobrze, oczywiście to, co powiedziałem przed chwilą, to jest coś, co można używać, kiedy robi się phishing na zamówienie, natomiast jeśli robicie go w swojej firmie, to osobiście wam powiem, że nie warto tak się męczyć, bo naprawdę to jest dużo pracy, którą trzeba włożyć, dużo możliwości niepowodzenia, natomiast jeśli robicie to wewnętrznie, proponuję się zwhitelistować, bo tak naprawdę nie badacie tego, jak silne macie zabezpieczenia w postaci bramek antyspamowych, czy jakichś urządzeń po drodze bezpieczeństwa, tak naprawdę badacie ludzi. Więc do tych ludzi powinniście mieć swobodny dostęp. Gmail i chyba Office 365 pozwala łatwo zwhitelistować jakiegoś IP-ka. Nie wiem, nie używam, pewnie wiecie lepiej ode mnie. Natomiast po prostu mówię, że w przypadku, kiedy zarządzacie infrastrukturą i chcecie robić to w całości wewnętrznie, to proponuję z takiego podejścia skorzystać. Dobrze, przechodzimy do ostatniej części, wydaje mi się, że najdłuższej i najbardziej technicznej. Kiedy przyszedłem do pracy do Aliora, tak naprawdę mój przełożony powiedział mi, że trzeba zrobić phishing, ale powiedział, że nie robimy go na 5 pracownikach, 10 czy 20, robimy na wszystkich. Tych pracowników jest 10 000 około i jednak jak się o tym pomyśli tak technologicznie również, nie jest to takie proste zadanie, tak? Bo mamy pewne zadania do wykonania po stronie organizacyjnej, które trzeba zrobić, ale też technologicznie to zadanie stanowi dosyć duży problem. Niemniej jednak uświadomiło mi też na przykład takie ćwiczenie na 10 000 pracowników, jak ważne jest, żeby uprzedzić pewne jednostki. Musicie sobie wyobrazić, co się stanie, jak nagle 10 000 pracowników dostanie phishing. Zaczną dzwonić na serwis desk się zapcha. Potem zaczną chodzić z laptopami, zaczną odłączać komputery, bo jednak się zarazili. Zaczną dzwonić do Departamentu Bezpieczeństwa i wszystkie telefony przestaną odpowiadać. Bardzo fajne ćwiczenie, pokazuje, jak ludzie reagują, pokazuje, co trzeba jeszcze poprawić, jak dotrzeć do ludzi, żeby oni faktycznie wiedzieli, co w przypadku takiego zagrożenia w ogóle robić, bo tak naprawdę jest to jakieś czysto hipotetyczne i kiedy sobie tworzymy jakąś taką politykę, jak sobie radzić z phishingiem, mówimy, tak pewnie trzeba to robić, natomiast realne ćwiczenie przy takiej skali masowej dopiero pokazuje, jakie ewentualne słabości trzeba jeszcze poprawić. Wysyłka maili, tak jak powiedziałem, nie jest taka prosta. To wynika z tego, co powiedziałem przed chwilą technicznie, ale też technicznie jest problemem przy kolejkowaniu takiej liczby maili, zbieraniu statystyk. Natomiast to, czego nie robi się zwykle, a co jest uważam najważniejsze, czego się nie robi, kiedy się zamawia takie
takie testy z zewnątrz na przykład, to jest ten aspekt edukacyjny. Tak naprawdę wydaje mi się, że w całym tym ćwiczeniu chodzi o tą edukację, natomiast to często się pomija, bo nie wiem, wydaje mi się, że firmy, które właśnie robią takie ćwiczenia na zamówienie, przychodzą z raportem, tyle się udało zafiszować, tyle udało, przejęliśmy firmę, jesteśmy adminem domeny, tak, super. Natomiast realnie jakby nie ma wartości dla pracownika, bo jeśli my nie powiemy pracownikom, co było z tym mailem nie tak, jeśli my nie powiemy pracownikom, jaki był feedback, czy w ogóle kliknęli, bo oni mogą nie mieć tej świadomości, to totalnie jakby to ćwiczenie przestanie mieć, uważam, jakieś takie mocne znaczenie. Jak to można robić? To jest brzydkie, ja wiem, te zielone, żółte. Żółte pola z czerwoną obwódką są bardzo brzydkie, ale wydaje mi się, że idealnie pokazują, jak należy sobie z tym radzić. Także kiedy jest jakiś phishing i jeśli powiemy tak naprawdę ludziom, jak mogą wykrywać takie maile, oni z doświadczenia wam to powiem, naprawdę w pewnym momencie zaczną zwracać uwagę na takie poszczególne elementy i jeśli nawet zapali się im taka lekka lampka, że coś jest nie tak, to potem sobie najadą myszką na jakiegoś linka, zobaczą, że on kieruje gdzieś indziej, zobaczą, że jest problem ze znakami i te lampki się coraz bardziej zapalają i takiego maila w końcu przekażą na przykład do Departamentu Bezpieczeństwa albo po prostu go zignorują, to też jest OK. Inny przykład, to można mnożyć oczywiście i dopasować do scenariuszy. To jest ten nieszczęsny przykład z tym załącznikiem, który nie jest załącznikiem. Niemniej jednak myślę, że jakby jeśli ludzie pracują z takimi klientami poczty na co dzień i my im to pokażemy, to w końcu się nauczą. Oczywiście jako Alior Bank też doceniliśmy to, bo znaczy to naprawdę działa, jakby to nie żartuję wam i jakby to nie był mój pomysł, to był pomysł tak naprawdę, który już funkcjonował u nas w zespole i tak naprawdę ja trochę to zastałem, ale bardzo mi się to spodobało, bardzo spodobało się to nam wszystkim, dlatego zainicjowaliśmy taką akcję, żeby też trochę nauczyć klientów, jak to wykrywać, bo tak naprawdę jako bank mamy pewną odpowiedzialność dużą wobec naszych klientów. I tak naprawdę, jeśli my im nie powiemy, jak taki phishing wykrywać, gdzie mogą latać jakieś trojany bankowe, gdzie mogą latać jakieś inne zagrożenia, które w jakiś sposób próbują przyjąć pieniądze klientów, to nikt im tego nie pokaże. Także ja osobiście polecam tą stronę, pokazuję kilka przykładów, zarówno na stronie Alior Banku, nie tylko Alior Banku, pokazuję kilka fajnych przypadków realnego phishingu, który może pokazać w sumie technicznym tak naprawdę, jak sobie z tym poradzić. Przekaż feedback. O tym też mówiłem na wcześniejszym wykresie, takim z kwadratcikami. Jeśli napiszemy ogólnie do całej firmy, że była symulacja phishingowa i wyglądało to tak, OK, to na pewno coś wniesie. Natomiast jeśli wprost napiszemy do osoby, kliknęłaś, nie rób tego, poczytaj, przejdź sobie szkolenie, tutaj masz jak zgłaszać, to ta osoba się naprawdę przejmie. Za którymś tam razem naprawdę, jeśli mamy takich recydywistów, co nałogowo klikają w te maile, w końcu zrozumieją, zapamiętają sobie te linki do ulubionych. Naprawdę, to myślę, że trzeba się chwytać wszystkich środków, tak jak powiedziałem, otwarcie takiego maila, niezależnie od tego, ile warstw bezpiecznych mamy po drodze, może prowadzić do złych rzeczy. Dobrze, tyle jeśli chodzi o opis nietechniczny, jeśli chodzi o opis techniczny, pokażę wam moje narzędzie. Powiedziałem, że dostanę takie zadanie, 10 tysięcy pracowników i zrób phishing. To nie było takie proste, bo jakby wiem, jak wysyłać maile, mam wiedzę techniczną, by to zrobić w miarę dobrze, natomiast okazało się, że jednak koordynacja tego technicznie wymaga dużego kung fu, shellu i w ogóle dużych zabaw, więc tak naprawdę postawiłem sobie cele, które potencjalnie muszę mieć, żeby takie ćwiczenie można było wtedy regularnie. Regularnie, nie wiem, raz na 2 miesiące, raz na 3 miesiące. Skalowanie, definicja szablonu kampanii, żeby można było ją wielokrotnie powtarzać. Hostowanie własnych treści, zrobienie jakiegoś landing page'a, typu ktoś wchodzi na stronę, gdzie podaje swoje kredensiale. Definicja celów w sposób elastyczny, czyli ktoś wszedł na stronę, kliknął w link, żeby to też się liczyło, żeby to też wzbogacało statystyki. No i zdarzenia w czasie rzeczywistym, żeby można było sobie na nie fajnie popatrzeć w trakcie pracy. Więc zobaczyłem, jakie są rozwiązania na rynku. Na dany moment to było pewnie ze 2 lata temu, także nie wiem, być może się to zmieniło, poprawcie mnie na koniec, będą pytania i powiedzcie, jeśli coś jest fajnego, chętnie zobaczę. Widziałem 2, czyli open source'owy GoFish i drugą kategorię komercyjnych, może zacznę od tego GoFishu. On jest bardzo fajny. Polecam, jeśli naprawdę nie mieliście z takim narzędziem nigdy do czynienia, jest bardzo prosty, pozwala przejść tak naprawdę, próbować was za rączkę i zrobicie fajny phishing. Natomiast w moim przypadku miał pewne wady. Przede wszystkim miał renderowanie po stronie frontu i filtrowanie całości treści po stronie frontu. Także jak załadowało 10 tysięcy pracowników, to przeglądarka klękła.
Dodatkowo i finalnie musiałem statyki z bazy wyciągnąć, bo tak naprawdę nie dało się tego z frontu wyciągnąć. Oczywiście były też inne wady, które nie spełniały moich założeń. Natomiast komercyjne rozwiązania odrzuciłem na początku, bo jako bank troszkę mieliśmy problem z tym, żeby pewne rzeczy były przechowane w ogóle w chmurze. Poza tym są płatne i nie ma z tego fanu. Zrobiłem narzędzie, które jest dosyć rozbudowane, tak uważam. Jak mówię komuś o tym, to mówię, że to jest skomplikowane. Chętnie posłucham waszej opinii. Tak naprawdę źródłem wszystkiego są Railsy oraz Ruby, który jest, znaczy pompa jest obudowana w oparciu o API. API jest dla admina, czyli do frontu, które pisane jest Ember.js lub ewentualnie publiczne API, które serwuje content. Mamy również Sidekick, który również działa na tym samym kodzie, na którym są Railsy. Sidekick służy do wykonywania długo działających zdarzeń, typu wysyłanie maili. W GoFish na przykład to wszystko jest w jednej binarce. Mamy binarkę, jedna binarka wysyła maila, jedna binarka serwuje front, robi za backend. Ja nie lubię takiego podejścia, dlatego to porozdzielałem. Myślę, że jest to fajne podejście i dobrze sobie działa. Oczywiście do tego Redis, do tego, żeby cache'ować, zaraz o tym powiem, i sobie robić komunikację wewnętrzną. I baza Postgres, ponieważ jestem jej fanem. Co jest siłą, moim zdaniem, samego narzędzia i co tak naprawdę dla mnie było tym, co spowodowało jego sukces i działa u nas bardzo dobrze, bo używamy go, to, że ta infrastruktura, ta architektura jest dość mocno porozdzielana i dość luźno związana. Tak naprawdę większość długo działających zadań typu kampania, typu ofiara, tak to nazwałem, te encje poszczególne, działa po prostu jako joby. Te joby między sobą się komunikują, mówią, że tak naprawdę jest coś do zrobienia, jest coś do stworzenia, jest coś do wysłania. Tak jak w tym przypadku kampania tworzy wiele workerów dla ofiar. One kolejkują maila w mailerze, który dopiero je wysyła gdzieś tam na zewnątrz. Potem zwrotnie odpowiada, że wszystko jest OK. W momencie, kiedy wszystkie workery dla ofiar przestaną żyć, ponieważ zrobią swoje zadanie, kampania znowu uruchamia kolejną pulę, kolejne 5, 10 czy 15. I tak można dojść do łatwy sposób, można zafiszować bardzo dużą liczbę osób. Drugi plus, który jakby dla mnie też był znaczący w momencie, kiedy mamy duży ruch, a zasoby jednak są dla nas cenne, to, że kliki, które zbieramy, zdarzenia wszystkie z frontu, które prezentujemy jako landing page dla potencjalnej ofiary, są agregowane najpierw w Redisie, a dopiero potem są wrzucane do bazy danych poprzez takie bulk importy. Czyli nie mamy masy odwołań cały czas do bazy danych, które mogłyby ją zapchać, mogłyby spowodować, że ten interfejs webowy dla admina przestaje w ogóle odpowiadać, tylko mamy tak naprawdę co jakiś czas zasilenie tej bazy poszczególnymi eventami. Proste, ale znaczy, tego potrzebowałem. I to, co trochę skopiowałem z GoFisha, ale wydaje mi się, że też to mocno rozbudowałem, to szablony. Język szablonów. Maila można dowolnie opisać, nazwać go po prostu, że jest do konkretnej ofiary, zawiera jakieś poszczególne elementy, zawiera obrazki. To jest język Liquid, być może go kojarzycie, stworzony przez Shopify'a. Natomiast ja stworzyłem takie customowe rozszerzenia, które pozwalają zamienić pewne elementy, które są w pompie na przykład na linki, ponieważ zasób jest dostępny wszędzie. Zasobu można użyć w mailu, można go po prostu dołączyć jako załącznik, można go dołączyć jako treść maila i zasób można również na przykład wyświetlić stronie i stworzyć coś skomplikowaną kampanię, o czym zaraz. Natomiast raportowanie zdarzeń, tych raportów, jakby tych typów celów kampanii może być również bardzo dużo. To jest wykonanie żądania HTTP. Więc tak naprawdę stworzenie, wdefiniowanie w pompie celu o takiej nazwie klik i użycie tego potem w jakiejś szablonie, zamienia to nam na URL-a, którego jeśli wywołamy w kontekście danej ofiary, spowoduje oznaczenie się, że dany cel został wykonany. Podobnie jest z zasobem. Jeśli chcemy go przywołać, na przykład osadzić obrazek, możemy to zrobić w analogiczny sposób, używając takiego helpera jak resource. Co jest też fajne, wydaje mi się to, że zasoby mogą być zagnieżdżone w sobie, każdy z nich może być znowu szablonem, czyli szablon może wywnątrz szablon i tak dalej, więc można budować de facto takiego małego CMS-a, który pozwala hostować bardzo dużo rzeczy. I jest też dużo jeszcze innych funkcjonalności, których nie chcę omawiać tak mocno w szczegółach. To zrobiłem ostatnio, to jest import-export szablonów kampanii, co jest myślę bardzo fajne, można sobie zrobić taką małą bibliotekę, można próbować je przenosić, można je duplikować, kiedy na przykład potrzebujemy coś popracować.
Zasoby, które są wysyłane, czyli na przykład załączniki, mogą być przekształcane. To jest zaawansowana funkcja, która to jeszcze nie jest udokumentowana. Niemniej jednak z powodzeniem jej użyliśmy, żeby na przykład wysłać do ofiar Worda, który ma makro, który ma zindywidualizowanego linka do zaliczenia celu odpalania tego Worda, spakować go następnie w zipa, który jest zaszyfrowanym indywidualnym hasłem i to hasło osadzić w mailu. Mamy też spowolnienie wysyłki maili, taki proces token bucket i eksport CSV jako CSV. Całość jest na GitHubie, zapraszam do pytań też, jeśli macie jakieś uwagi, chętnie je skonfrontuję. Mam małe demo. Demo nie będzie na żywo, bo one nie wychodzą nigdy, więc demo będzie nie na żywo. Ale pokażę wszystko po kolei. Dobra, to jest interfejs, mamy podzielony na mailery, czyli to jest jakby encja, która odpowiada za wysyłkę maili. Możemy sobie zdefiniować nazwę, w imieniu kogoś wysyłamy maila, z jakim hostem chcemy połączyć, czy mamy uwierzytelnienie oraz trolling na samym dole było widać. Grupy tak naprawdę, grupy ofiar, których dotyczy phishing, możemy sobie importować z pliku CSV, możemy sobie dodawać, filtrować. Ten interfejs pozwala w dosyć łatwy sposób, wydaje mi się, stworzyć tak naprawdę grupy połączone z danymi przed obszarami firmy. Możemy też określić gender, bo jednak w polskim nieraz zwracamy się per pani, pan, więc jakby to też ma znaczenie. Szablony kampanii, tak naprawdę one składają się z kilku sekcji. Mamy plaintekstowy e-mail, HTML-owy e-mail, mamy tak zwany landing URL, czyli jakiś zasób ma być wyrenderowany, kiedy ktoś wejdzie na linka, którego zawrzemy w treści. Mamy również tak zwany base URL, czyli to jest po prostu link do API, który wskazuje nam, gdzie leży pompa. Jak wygląda definicja? To może się na chwilę zatrzymamy, bo to jest mocno odmienne od tego, jaka jest tendencja narzędzi na rynku. To nie jest narzędzie tak naprawdę dla tego, żeby jakoś super wyglądało. Ono ma działać dobrze, ma się sprawdzać. Dlatego zależało mi, żeby osiągnąć naprawdę dużą elastyczność w definiowaniu wszystkiego. Nie wiem, dla mnie pisanie HTML-a do tego, żeby stworzyć szablon kampanii jest dużo wygodniejsze niż korzystanie z edytora WYSIWYG, który i tak trzeba potem poprawiać. Natomiast tu jest przykład właśnie osadzenia obrazka w treści maila poprzez wywołanie słówka kluczowego embed, to jest z dokumentacji, jeśli Was to interesuje. Także, jak powiedziałem, jeszcze jest oczywiście plaintekstowy e-mail, który zaraz przejdziemy. On jest tutaj. Cele. Cele kampanii definiujemy w osobnej zakładce. One mają swój jakiś taki kod unikalny w obrębie szablonu, który jest używany po prostu potem technicznie. One są generowane automatycznie, mają też swój score. Zasoby. Tutaj też możemy się na chwilę zatrzymać, albo nawet może jednak nie pokażemy po prostu. Te zasoby, one są ładowane po prostu i mogą być tak naprawdę dowolnymi rzeczami, które są osadzane na landing page czy w mailu. Tutaj jest cały bootstrap wrzucony po to, żeby strona się ładnie wyrenderowała. Tak jak powiedziałem, można tego zrobić takiego trochę małego CMS-a. Myślę, że ten cel został osiągnięty. Natomiast załączniki można dodać osobno. Te załączniki bazują również na zasobach, także po prostu używając zasobu, nazywając go jako załącznik i tworząc z niego dodatkowo plik, możemy dostarczyć komuś załącznik. Sam widok kampanii tak naprawdę pozwala nam na tworzenie wielu scenariuszy. Oczywiście pompa może sama uruchomić kampanię o danej porze, może ją zakończyć w danej porze. Raczej z tego nie korzystamy, bo wolimy mieć kontrolę. Niemniej jednak sama kampania składa się z wielu scenariuszy, bo scenariusz to jest połączenie tak naprawdę tych trzech elementów, o których mówiliśmy wcześniej, czyli szablonu osadzonego w kontekście danego mailera, czyli czegoś, co wysyła maile, oraz grupy, czyli tak naprawdę ludzi, na których ruch chcemy zafiszować w ramach tego ćwiczenia. Stworzenie takiego scenariusza pozwala nam po prostu odpalić taką kampanię, mail się wyśle, cała machina z tyłu się uruchomi i wtedy te maile zostają kolejkowane. Demo pokazuje, jak mail przychodzi. Tutaj jest przykład. To jeszcze nie jest to jest stary mail, który miałem w skrzynce, kiedy testowałem, zanim to nagrywałem. Natomiast to jest realny mail, który przyszedł o północy 16. Możemy sobie wyobrazić, że po prostu to jest ten HTML, który tam był napisany. Ten przycisk, który jest tutaj, po prostu kieruje do tego landing page'a, które są zdefiniowane. On może być skomplikowany, tak jak powiedziałem, może być prosty. Tutaj w tle po prostu jest zaszyty JavaScript, który w przypadku wpisania
w przypadku wciśnięcia tego przycisku robi zażądanie HTTP, w którym przesyła pierwszy znak hasła oraz całą nazwę użytkownika do pompy. Raportuje to jako wykonany cel. Dzięki temu my widzimy jako osoby wykonujące dane ćwiczenie, że coś się dzieje. Tu jest odwiedzenie strony, teraz się odświeży kolejne. Powiedziałem, to jest okresowo odpytywane. Wprowadzenie poświadczeń. I sam widok w ogóle w kontekście ofiary pozwala nam zweryfikować dość dużo informacji, czy faktycznie na przykład ktoś nie przeforwardował tego maila, bo na przykład widać, z jakiej maszyny było to uruchomione, jaka metoda została użyta do wykonania żądania. Techniczne informacje, ale ja też jestem osobą techniczną, dla mnie to było potrzebne, żeby wiedzieć, że rozwiązanie jest pełne. Natomiast sam widok scenariusza w obrębie kampanii pozwala nam kontrolować bieżący przebieg kampanii. Tutaj mamy status i poszczególne elementy, raczej dosyć proste do ogarnięcia. Dobrze, to było demo. Natomiast jak to wygląda w rzeczywistości? Na przykład tak. To jest monitor taki duży na ścianie, który po prostu pokazuje, można sobie popatrzeć, kto ile razy klika, powiedzieć, a to ten kolega naprzeciwka, tam z innego biurka. Fajnie, naprawdę polecam, bo dużo wrażeń z tego można również i pozytywne wyciągnąć, wydaje mi się. Dobrze. Na koniec coś, co ja używam personalnie do developmentu i tak naprawdę do poszerzenia własnych horyzontów, bo nie ukrywam, jakby praca w bezpieczeństwie nie zawsze jest związana z konfiguracją rzeczy, praktycznie nie jest związana z konfiguracją niczego. Natomiast jednak trzeba powiedzieć ludziom, jak mają to konfigurować, więc warto wiedzieć, jak to działa. Tak czy inaczej, to, co tutaj chciałem wam pokazać, to jak pompę można wrzucić do Docker Swarma. Nie będę z tego robił jakiegoś dużego dema, natomiast sam używam takiego setupu testowo. Jest przykładowy stack opublikowany przeze mnie na GitHubie. Tam jest kilka aplikacji, bo tak naprawdę pompa, tak jak pokazywałem wcześniej, składa się z aplikacji Railsowej, jest tam Redis, jest tam Postgres. Powodzenia, jeśli bym chciał, żeby ktoś tego używał i śmiałby to wszystko postawić. Na pewno. Natomiast jeśli się to zawrze w jednym Dockerze, jeśli można to zrzucić do Swarma albo postawić w rapach Docker Compose'a, wydaje mi się, że prawdopodobieństwo jest znacznie większe, nie zerowe. Tak czy inaczej, ten setup, który jest na moim GitHubie, pozwala postawić narzędzie od podstaw. Jest też kilka tam wskazówek, jak je skonfigurować. No i dzisiaj wrzuciłem to, co ja używam u siebie na Swarmie. Używam Trafika. Nie wiem, czy znacie takie rozwiązanie. To, co chciałem tutaj wam pokazać, to to, że pewne problemy, które są związane z konfiguracją takiego narzędzia, bo wszyscy mówią, że fajne narzędzie, wysyła maile, natomiast teraz tak, domenę trzeba załatwić, trzeba ją przekierować na ten serwer. Certyfikat by się przydał jakiś, prawda? No bo to jednak mogą być dane wrażliwe, jakieś wysyłane, więc nie chcielibyśmy, żeby zostały upublicznione. Musimy jeszcze mieć serwer SMTP, żeby te maile w ogóle wysłać. To jakby buduje coraz większe problemy, dlatego ja skorzystałem z Trafika, który jest takim fajnym serwerem, być może kojarzycie, który poprzez labelki w Dockerze pozwala w bardzo łatwy sposób dorzucać kolejne hosty. Czyli na przykład jeśli ja sobie przypnę labelkę o takiej nazwie w ramach mojego stacka do jednej maszyny, Trafik to automatycznie wykryje, pociągnie sobie certyfikat z Encrypt, instaluje go, więc to, tak naprawdę w ciągu kilku minut mam gotową stronę. Natomiast też oczywiście jakby nie unikniemy pewnych problemów, które nadal trzeba rozwiązać. Tak na przykład stworzenie domeny, kupienie tej domeny, czy przypięcie jej do danego adresu IP, w ogóle utrzymanie tego nadal jakby jest potrzebne i to odróżnia to pewnie od modelu takiego komercyjnego, gdzie można po prostu kupić usługę. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że kiedy już mamy to narzędzie, kiedy jakby wiemy, jak to wszystko działa i co trzeba zrobić dodatkowo, to ten narzut staje się trochę taką ciekawostką w tym wszystkim. Ja też jakby używam tego rozwiązania po to, żeby mieć łatwy, szybki deployment. Nie jestem deweloperem, więc nie piszę testów, co bardzo przepraszam. Natomiast w łatwy sposób... Słucham? No wiem. Natomiast... ale powinni. Natomiast potrzebuję continuous delivery, bo jednak jakakolwiek zmiana i zrobienie tego od nowa, skompilowanie paczki, bo poszczególne elementy pompy są w Dockerach, czyli zrobienie builda na każdym kontenerze, wypchnięcie go do registry, zrobienie z tego deploymentu jest czymś bardzo karkołomnym. Także ja używam do tego takiego czegoś, co się nazywa Dron, być może kojarzycie, bardzo fajnie się sprawdza. Zakładam, że jeśli znacie Docker Swarma, nie wiem ile osób was zna, bo teraz nie wiem, czy jest tak bardzo modny, może Kubernetes jest bardziej modny. Tak czy inaczej, działa to bardzo fajnie, myślę, że mocno to automatyzuje pracę. To, co wam w takim razie mogę pokazać, to jak może wyglądać taki przykładowy pipeline CI/CD, bo to chyba faktycznie mi działa i mam nawet do tego filmik.
jako taki trochę bonus. Tak jak powiedziałem, potrzebne mi było szybkie rozwiązanie, żeby można było, wrzucając po prostu poszczególne paczki, łatwo je aktualizować, bo jednak jeśli pompa jest zbudowana z kilku komponentów, mamy front w Ember.jsie JavaScriptowym, mamy relacje, które są jakimś API, to te poszczególne elementy są luźno połączone, je trzeba wrzucać w kontener, je trzeba budować. Dlatego przykład pokazuje tak naprawdę, jak można podejść do takiego procesu wytwarzania. Tutaj aktualizuję wygrywam jakąś aktualizację dla pakietu npm-owego, używam Ember.js, jest tam kilka dodatkowych rzeczy, które co jakiś czas trzeba aktualizować. Natomiast nadal jakby wrzucenie tego do repozytorium, ponieważ używam submodułów w ramach obrazu dockerowego dla poszczególnych elementów, nie aktualizuje mi tych submodułów. W związku z tym CD jakiś w postaci tego drona załatwi mi taką sytuację, że robiąc tego pusha, którego zaraz zrobię, mogę sobie łatwo uaktualnić obraz dockerowy, żeby nie musiał tego robić ręcznie. Dodaję po prostu commita, aktualizuję jeden pakiet, jest to dosyć takie po prostu sprzątanie. Po wypchnięciu przejdziemy zaraz do drona. Nie wiem, czy widzieliście. Ja podczas pewnego ćwiczenia widziałem i mi się wydaje, że jest bardzo fajny. Jest to narzędzie, które używa właśnie Dockera natywnie do budowania poszczególnych artefaktów. Tutaj mamy prosty skrypt, który pociąga po prostu mi pompę jako paczkę JavaScriptową i wrzuca ją jako submoduł do repozytorium pompa Docker, więc jakby będziecie widzieć commity, że to jest na bieżąco uaktualniane. Czyli każdy commit do źródłowego repozytorium uaktualnia mi repozytorium dockerowe. Natomiast miałem problem z tym, że nie chciałem publicznie eksponować w ten sposób, jak to całe CD po mojej stronie zachodzi, w związku z tym stworzyłem drugi job, który tak naprawdę buduje mi poszczególne elementy, buduje mi Redisa jako obraz dockerowy, bazę danych, weba w postaci Nginxa, czy aplikację w postaci tej aplikacji Railsowej i deployuje mi to po prostu do mojego małego Docker Swarma na jednym hoście. Także cały ten proces znacznie mi ułatwia development. Tak naprawdę nie wiem, na ile to jest dla was oczywiste, dla mnie to było coś nowego, natomiast w dużej mierze wydaje mi się, że nauczyłem mnie, jak po prostu deweloperzy teraz pracują i w jaki sposób z nimi rozmawiać. Dlatego takie mam też trochę domenę, że kiedy próbuję coś robić, staram się to robić dobrze, tak jakbym chciał, żeby to było zrobione, bo wtedy po prostu rozmawiając z deweloperami czy z adminami, będąc bezpiecznikiem, jest mi łatwiej powiedzieć, czego oczekuję. Dobrze, to by było na tyle. Tutaj był ten cały pipeline, dosyć prosty. Czy macie pytania? Takie pytanie, czemu dron, a nie na przykład GitLab CI? Czym to się różni w ogóle? Jak to się rozróżnić? Czym dron się wyróżnia? Znaczy, nie wiem, jak działa mówiłeś GitLab czy GitHub? Tak, GitLab. Okay. GitLab CI. Wiesz co, dron z mojej perspektywy był natywny dla kontenerów, bo generalnie dron działa tak, że każdego joba do budowania poszczególnego pipeline'u odpala w nowym kontenerze. Czyli może sobie po prostu powiedzieć, że budując dane repozytorium, ona automatycznie tworzy kontener na bazie obrazu, który mu predefiniujesz i w tym obrazie uruchamia poszczególne polecenia, które wykonujesz. I potem ten obraz orze. Jeżeli jest to samo, w porządku, natomiast jest to bardzo lekkie. Jest to bardzo lekkie, tak naprawdę ma to ultramały narzut i swobodnie pozwala mi działać przy tak małej liczbie projektów. Ja mam takie pytanie, może głupie, może mądre. Wszystkie są mądre. Bo powiedziałeś na samym początku, że w tych mailach phishingowych często jest wysyłane hasło, żeby ominąć filtry antyspamowe. Jak to w ogóle działa? W jaki sposób to hasło powoduje, że mail jest bardziej wiarygodny? Znaczy, on nie jest bardziej wiarygodny, wiesz, chodzi mi o to, że filtry antyspamowe zaglądają do załączników. Jeśli one są zaszyfrowane, to one twierdzą, że no sorry, nie przejrzymy coś w środku i po prostu może użyją skrytu myślowego. Ale generalnie chodziło mi o to, że jeśli nie byłoby tego hasła, to filtry antyspamowe, czy jakieś antymalware'owe, czy antywirusowe zajrzałyby do tego załącznika i by go po prostu przejrzały. Jeśli jest to hasło, to użytkownik musi je podać, w związku z tym tak naprawdę bramki... By the way, kiedyś kolega mówił, że szukał bramek antyspamowych, antymalware'owych, które będą używały jakichś ciągów z maila i próbowały tego użyć jako hasło. Ale nie ma takich rozwiązań na rynku. Chyba że znacie, to powiedzcie. Fajne by było, uważam, nie? Bardzo fajna prezentacja. Takie pytanie za 100 punktów. Ile musiałeś się nagadać z ludźmi ze swojego też security dookoła wewnątrz firmy, żeby ich przekonać, co trzeba odblokować, żeby to przeszło? Czy jestem security?
Aha, sam ze sobą rozmawiałeś. Znaczy nie, oczywiście musiałem rozmawiać z Z dużą liczbą adminami i osób. tak dalej. Przepraszam? Z adminami i tak dalej. Wiesz co, było łatwo. Było łatwo, nie było trzeba dużo otwierać, to jakby kwestia architektury. Już nie będę mocno wchodził w szczegóły, ale jakby zwróćcie uwagę, że tak naprawdę ja tutaj pokazałem jakiś taki setup o kontenery i tak dalej, natomiast generalnie to wszystko można postawić na jednym serwerze, także postawiliśmy to po prostu wspólnie z adminami. No to było całkowicie wewnętrznie postawione? Wewnętrznie, właśnie, to taka mała uwaga, bo ja może tego nie dookreśliłem. Stawiliśmy to wewnętrznie. Jakby skorzystaliśmy z tego zalety, że mogliśmy sobie cały ruch wewnętrznie dowolnie sterować poprzez wewnętrzne DNS-y. Słuszna uwaga, tak. Natomiast jakby ja po prostu to odnosiłem do generycznej sytuacji, bo nieraz fajnie w ogóle jest to mieć na zewnątrz i ja też nie widzę, znaczy oczywiście są tam pewne zagrożenia, w zależności od tego, jaki to jest scenariusz, ale z drugiej strony mając to na zewnątrz możemy wykrywać, kiedy ktoś próbuje, nie wiem, forwarduje sobie maila na skrzynkę prywatną, ktoś z tym próbuje robić albo próbuje to z telefonu otworzyć. No różne sytuacje, nie pokryjemy tego zawsze w ten sposób. Aczkolwiek no, jeśli infrastruktura jest tak skrojona, że możemy to zamknąć w obrębie firmy, to lepiej to robić wewnętrznie. To oczywiście, że tak. A z drugiej strony pytanie, bo to jest kod na GitHubie. Tak. To trochę czasu wam zajęło prawdopodobnie, żeby to wypuścić publicznie. Czy to jest publicznie, co masz na myśli? No chodzi o to, że niektóre firmy na przykład takie narzędzie to uważają, że nie jest. To jest prywatne, wiesz, jakby to nie jest projekt w żaden sposób skojarzony z moim pracodawcą. Ja to robiłem prywatnie w całości. To, że to jest używane, to jest jakby odprysk trochę, natomiast jest to mój projekt w całości prywatny, który robię w domu. Okej, super, dzięki. Dla zaspokojenia własnej wiedzy. Chęci wiedzy. No dobra, myślę, że wyczerpaliśmy czas. Dzięki. Także brawa, brawa, brawa.